Idą święta i do mnie również przyszła paczka, więc tak, cześć, z tej strony Retro Gaming Laptop, a to tajemnicza paczka, która do mnie dotarła. Sprawdzimy sobie zaraz, co się w niej znajduje, no i obejrzymy sobie, co z tego możemy sobie wyczarować. Paczka spakowana naprawdę pancernie, tutaj słowa nie rzeknę, natomiast najbardziej interesuje mnie, co w środku. W środku, jak dobrze pójdzie, powinno być kilka retro laptopów, które otrzymałem od jednego forumowicza z facebookowego retroforum. Spójrzmy, czy wszystko jest ok i co przyszło. Paczka spakowana naprawdę pancernie. Zaraz zobaczymy, co w środku. O, dobra. Część tutaj mamy już zdjęte. Wyciągniemy sobie na razie ten karton i później sobie to posprzątam. Zobaczmy, co tutaj po kolei się znajduje. Więc tak. Na pierwszy strzał, jak widzicie, mamy Toshibę. Jest to Toshiba w zasadzie taki ultrabook. Z tego co kojarzę, jest to Toshiba oparta o procesor Pentium 3 i wygląda całkiem zacnie. Oczywiście będzie ją trzeba delikatnie odświeżyć. Myślę, że tutaj sobie zrobię do porządku tą klapę. Myślę, że tak samo sobie tutaj odświeżę wewnątrz plastiki czy klawiaturę. Natomiast sam laptop wygląda na to, że jest kompletny. Łącznie z zaślepkami PCM-CIA, łącznie z gumową zaślepką na USB. Nie ma w nim baterii, być może jest w środku, być może jej nie ma wcale. Sprawdzimy sobie. Mamy tutaj wlot i wylot powietrza. Generalnie zawiasy trzymają bardzo dobrze, więc zakładając, że działa, będzie bardzo fajny, leciutki sprzęt do retro gier. Ale to sobie sprawdzimy kiedy indziej. Co mamy więcej? Następny laptop, który tutaj mamy, jest to Sony Vaio, który ma zarówno napęd DVD, jak i stację dyskietek, co jest bardzo dużym plusem, jeżeli chodzi o retro. Również mamy komplet zaślepek PCM-CIA. Mamy tutaj gniazdo na baterię, które jest w tej chwili puste, baterii w środku nie ma. I zewnętrznie również wygląda całkiem ok. Brakuje nam tutaj zaślepki z tyłu, ale to nie będzie problem. Ma dwa USB-ki, co jest bardzo fajne. Co tutaj mamy w środku? Zaraz sobie zobaczymy. O, i środek też wygląda bardzo zacnie. Mam nadzieję, że również działa, bo wygląda całkiem przyzwoicie i w bardzo dobrym stanie. Zobaczmy, co tu mamy dalej. Mamy tutaj kolejnego retro laptopa. O kurczę. Tutaj będziemy mieli coś równie ciekawego. A mianowicie tutaj mamy Compaq Presario. Zaślepka od DVD jest tutaj wyciągnięta, ale coś tutaj pomyślimy, żeby to zrobić do porządku. Jest to przedstawiciel czasów, kiedy wychodziły laptopy multimedialne. Jak widzicie, tutaj ma multimedialny panel z przodu, ma możliwość odtwarzania MP3.
Całość tego laptopa wygląda troszkę kosmicznie. Tutaj oprócz napędu mamy jeszcze slot PCMCIA. Tutaj z tyłu mamy chyba wentylację. Nie omieszkam sobie to sprawdzić. 2 USB-ki. Tutaj mamy jakąś zaślepkę. Mamy VGA, PS2. Jak on wygląda w środku? Sobie zaraz sprawdzimy. O, proszę bardzo. Jest dość fajnie zbudowany. Oryginalnie. Dość tak nawet kosmicznie bym powiedział. Same te plastiki będą wymagały delikatnego odświeżenia. Natomiast cała reszta wygląda całkiem ok. Tutaj zobaczymy też oczywiście, czy on jest sprawny. I również sprawdzimy, jak się sprawuje w zastosowaniach retro. Widzimy tutaj, że same głośniki są, z tego co widzę, dwudrążne, także sam jakby dźwięk z tego laptopa powinien być również całkiem fajny, co zresztą sugeruje odtwarzacz multimedialny z przodu. Ale sprawdźmy, co tam jeszcze ciekawego w pudełku. Ostatnim laptopem jest kolejny Ultrabook. Tym razem będzie to Acer, bądź Acer, jak kto woli. Również klapa tutaj jest do delikatnego odświeżenia, co myślę, że sobie bez problemu zrobię. Sama kwestia zawiasów tutaj wygląda ok. Ten zawias wygląda na lekko pęknięty, ale tutaj sobie myślę, że też jakoś z tym spróbuję poradzić. Mamy tutaj slot gniazd PCMCIA. Dół tutaj też, jeżeli chodzi o zaślepki, wszystko wygląda w miarę kompletnie. Mamy zaślepkę dysku. Zobaczmy, jak wygląda środek. No tutaj środek też wygląda całkiem zacnie. Wiadomo, klawiatura do odświeżenia, reszta do podczyszczenia, zawiasy. Pomimo tego, że tamten jest lekko nadpęknięty, trzymają. Myślę, że też sobie go tutaj ogarnę. W samym pudełku nie mamy nic ponadto. Co za tym idzie? Całą resztę braków będę sobie musiał jakoś gdzieś kiedyś zorganizować. Niemniej jednak uważam, że mamy tutaj kilka całkiem ciekawych sprzętów, z których coś sobie tutaj wymłodzę. Jeżeli chodzi o działanie tych laptopów, zaraz sobie zorganizuję jakiś zasilacz i sprawdzimy, czy działają. Z tego wszystkiego powiem Wam szczerze, że najoryginalniej wygląda ten kompak. Powiedziałbym, że jest taki dość kosmiczny. Czy ładny, czy brzydki, to tak naprawdę jest kwestia gustu, ale na pewno jest bardzo oryginalny. Jest to laptop z początku lat 2000 z licencją Windowsa 98. Występował również z Windowsem Millennium. Co za tym idzie, jest to pełną gębą laptop multimedialny. Tutaj brakuje nam chyba paru śrubek. Zaślepki delikatnie odchodzą, ale tutaj tego typu rzeczy są jak najbardziej do ogarnięcia i myślę, że sobie z tym poradzę. Najbardziej takim ostentacyjnym laptopem jest ten Sony Vaio, ale również nie można mu odmówić elegancji i jest chyba w najlepszym stanie wizualnym ze wszystkich, więc jeżeli chodzi o jakieś tutaj odbudowywanie, poprawianie, będzie wymagał najmniej czasu. Jeżeli chodzi o kwestię samych laptopów, to chyba największym sentymentem dla mnie jest ta Toshiba, ze względu na to, że miałem tę Toshibę w momencie, kiedy ona była nowa i później ją sprzedałem, więc bardzo fajnie, że po latach udało mi się odkupić, dostać tego oto laptopa. Czy one działają? Zaraz sobie sprawdzę i zobaczymy, czy uda się tutaj coś dalej z nimi powalczyć. Generalnie każdy z tych laptopów otrzyma swój dedykowany film.
O każdym z tych laptopów będzie nakręcony osobny materiał. Tu w tym filmie skupimy się jeszcze tylko i wyłącznie na tym, czy któreś z nich działają bądź nie działają. Natomiast co do całej reszty, kwestie regeneracji, instalacji dedykowanego systemu operacyjnego oraz możliwości retrogrania na każdym z tych laptopów omówimy sobie w filmach poświęconych każdemu z tych laptopów osobno. Na ten moment zaraz sobie poszukam jakiejś ładowarki, którą mógłbym te wszystkie laptopy hurtem sprawdzić i widzimy się za chwilę. Z racji tego, że żaden laptop nie miał swojej oryginalnej ładowarki, użyjemy sobie ładowarki uniwersalnej z uniwersalnymi końcówkami 120W, żeby absolutnie nie brakło nam prądu. Myślę, że każdy z tych laptopów potrzebuje maksymalnie 90W, te mniejsze myślę, że nawet troszkę mniej. Natomiast sprawdźmy na większej, bo tutaj więcej absolutnie problemu nam nie zrobi. Sony Vaio, jak widzicie, wystartował ze znanym sobie dźwiękiem i nawet ma zainstalowany Windows XP. Na razie wygląda to absolutnie dobrze. Sprawdźmy, jeżeli się uruchomi oczywiście, co ma w środku i z czym tutaj możemy się liczyć. Myślę, że to jest laptop klasy Pentium 3, tak na pierwszy rzut oka. Natomiast dźwięk jest bardzo ładny, czysty, czyli możemy założyć przynajmniej tak na start, że głośniki są ok. Matryca świeci bardzo ładnie i z tego co widzę nawet nie potrzebuje jakoś specjalnie czasu na rozgrzanie, żeby było wszystko jak najbardziej ok. Zobaczymy, jakie tutaj mamy parametry. No więc tak, mamy Pentium 3 700 MHz i 256 MB RAM-u. Co tutaj więcej mamy? Zobaczymy, jaką tutaj mamy kartę graficzną. A karta graficzna, oj, to jest modem sterowników niezainstalowanych. Kartę graficzną mamy tutaj Intela. To będzie w takim razie jedna z tych pierwszych zintegrowanych kart graficznych Intela i tak szczerze Wam powiem, że z przyjemnością sprawdzę sobie, jak retrogry chodzą na takiej właśnie karcie graficznej, bo szczerze powiedziawszy nigdy nie miałem laptopa z jedną z pierwszych integr Intela i nie wiem, z jaką wydajnością tutaj mogę się liczyć. Więc tak, no możemy założyć, że laptop Sony Vaio się uruchomił. Wstępnie zakładamy, że jest sprawny i przechodzimy do sprawdzania kolejnego modelu. W tle mój piesek, no nie może spać, tak jak i ja. Sprawdźmy, co piszczy w kolejnym modelu. Kolejnym laptopem, który sprawdzę, będzie Toshiba Portage, nie wiem jak to się wymawia. W razie czego poprawcie mnie w komentarzach. Wkładamy końcówkę zasilacza. Oczywiście tutaj przestawiłem też voltaż, bo w Sony Vaio wymagało 19,5 V, a tutaj potrzebujemy zaledwie 15 V. Tutaj gdzieś, z tego co pamiętam, włącznik mieliśmy z boku. Kurczę, czekajcie. To było tak dawno, że szczerze powiedziawszy już sobie zapomniałem, ale okej. Popatrzcie, laptop również botuje do systemu. Uruchamia się Windows 98. Dysk troszkę głośny, bo mechanika już ma swoje lata, ale spokojnie. Wszystko jak najbardziej będzie chyba ok. Matryca bardzo ładnie podświetlona. Sam laptop tutaj też bardzo fajnie nam wystartował. Oczywiście nie będziemy w tej chwili niczego instalować, bo zostawimy sobie to. Dźwięk też mamy również ok.
Tutaj widzę, że ktoś go próbował wstępnie konfigurować, wygrywać. Niekoniecznie to się do końca udało, ale my go tutaj doprowadzimy do porządku. Mamy 64 MB RAM-u, prawdopodobnie jest to pamięć wbudowana w ten komputer. Jest to komputer klasy Pentium 3, co też pokazuje tutaj naklejka, która jest na nim naklejona. Jak też model 7100 Series. Tutaj podejrzewam, że będzie procesor rzędu 500 MHz, może szybszy. I co my tutaj mamy, jeżeli chodzi o kartę graficzną? Karta graficzna to Trident Cyberblade E428. Z tego co kojarzę, jest to taki entry level AGP. I tutaj gry pokroju Windows 98 początku i DOS powinny bez problemu nam ładnie śmigać. Ale tak jak mówię, sprawdzimy sobie to na dedykowanym filmie poświęconym temu laptopowi. Rozdzielczość tutaj mamy 1024×768. Czy nam tutaj przyjmie te 32 bity? Zaraz sobie zobaczymy. Przyjmuje, czyli mamy faktycznie do czynienia z grafiką na AGP, bo gdyby było PCI, podejrzewam, że nie ogarnąłby 32 bitów. Ok, laptop mamy, powiedzmy, wstępnie sprawdzony, odpala się do pulpitu, a co będzie dalej, nie omieszkam sobie sprawdzić w filmie poświęconym tej właśnie Toshibie. Więc Toshibę sobie wyłączamy i wracam do Was zaraz z kolejnym modelem. Kolejnym modelem, który sobie przetestujemy, będzie ten oto tutaj Acer. Następnie musieliśmy ponownie zmienić końcówkę na dedykowaną i ustawić voltaż w zakresie 19 V, bo tyle wymaga tenże laptop. Sprawdźmy w takim razie, czy ten nam będzie działał. Tutaj, kurczę, cierpię trochę na krótki kabel, no ale nic na to nie poradzę. Jakoś trzeba z tym żyć. Spróbujmy odpalić tego oto malucha. Gdzieś tutaj też powinien być włącznik. Jest również z boku. Dysk wystartował. Sprawdźmy, czy odpali ekran. Ekran odpalił. Mamy TravelMate Acer. Skoro jest dysk, to być może będzie też jakiś system. No i jest. Uruchamia się Windows 98. Widać, że skalowanie tutaj jest całkiem sympatyczne. Co za tym idzie, będzie się fajnie ogrywać gry pokroju DOS. Mamy tutaj, z tego co widzę, zainstalowany Windows 98 w wersji Plus. Głośniki również w miarę czysto tutaj działają. Również tutaj ktoś go już wcześniej wstępnie konfigurował. Z czym tutaj mamy do czynienia? Zaraz sobie sprawdzimy. Mamy tutaj komputer, który ma na pokładzie 128 MB RAM-u i procesor, z tego co widzę, Pentium 2. Mamy skonfigurowany Windows 98. Mamy tutaj kartę graficzną Trident Cyber 9525 DVD, czyli mocniejszą niż ta, która była w Toshibie. Więc tu myślę, będziemy sobie mogli pozwolić na coś więcej aniżeli gry wczesnego pokroju Windows 98. Myślę, że tutaj będziemy nawet mogli spróbować czegoś z delikatną akceleracją. Co tutaj z tego wyjdzie? Nie wiem. Natomiast istnieje szansa, że coś wyjdzie i że to się uda. Myślę, że całkiem fajny komputerek. Zobaczmy, jaką tutaj mamy rozdzielczość. Podejrzewam, że 800×600. Tak, 800×600. Czy on przyjmuje większą? Zaraz sobie sprawdzimy. Nie, 800×600 to jest natywna rozdzielczość tego komputerka i szczerze powiedziawszy, chyba nawet lepiej. Sprawdźmy, czy tutaj możemy sobie pozwolić na 32 bity. Możemy. Więc tak, tutaj podejrzewam, że do retro gierek ten laptop będzie całkiem sympatyczny. Biorąc pod uwagę, że jest lekki, biorąc pod uwagę, że jest bardzo filigranowy ogólnie, cienki, nie ma tutaj z nim problemów względem jakiejś masy czy gabarytów, to będzie to naprawdę bardzo fajna mikro retro maszyna, co nie omieszkam sobie sprawdzić w filmie dedykowanym temu oto maluchowi. Generalnie na ten moment pozostało nam sprawdzić jeszcze tylko jeden laptop z paczki, więc nie przedłużając, sprawdźmy.
I tutaj również mamy 19V czy 16 A z tą samą końcówką co w Acerze, więc specjalnie tutaj kombinacji nie było. Sam laptop do złudzenia przypomina te takie laptopy Apple'a, które wychodziły swego czasu. Również się odpala. Natomiast z tego co słyszę chyba nie ma dysku, bo działa nam tutaj bardzo, bardzo cicho. No i co? I mamy tutaj DVD. Mamy tu jakiś błąd. Mamy błąd daty. Mamy błąd konfiguracji BIOSu. Myślę, że tutaj będzie kwestią wymiana baterii. Na pewno na początek. Poza tym sprawdźmy może pod samym BIOSem, z czym tutaj mamy do czynienia. Czy my tutaj możemy sobie pojaśnić ekran, czy to już jest max? Jeżeli tak, to jest raczej ciemna matryca, ale sprawdźmy. Chyba już... Albo nam nie działa pojaśnianie, albo nam nie działa część klawiatury, ale to sobie też tutaj sprawdzę. No i co? Dysku nie ma. Mamy 128 MB RAMu. Sama bateria BIOS chyba faktycznie jest tutaj wyłączona. Co my tutaj mamy? Kurde! Ha! Wiecie co? To może być całkiem ciekawy sprzęt, dlatego że możemy sobie tutaj w BIOSie konfigurować opóźnienia pamięci na przykład, co nie jest takie oczywiste. Możemy sobie tutaj ustawiać wielkość pamięci dedykowanej karty graficznej. Muszę sprawdzić tutaj dokładnie, jaka ta karta graficzna jest. Sama matryca, powiem Wam szczerze, że potrzebuje chyba trochę czasu, bo jest coraz jaśniejsza. I tutaj też myślę, że finalnie będzie całkiem dobrze. Co dodatkowo tutaj jeszcze możemy sobie zrobić? Wbudowane urządzenia. O, proszę bardzo. Z tego co widzę, to możemy sobie tutaj załączyć syntezator MIDI. Czyli tu powinno być pod DOS-em też całkiem fajnie. Na sztywno możemy sobie tutaj poustawiać parametry karty dźwiękowej. Kurde, powiem Wam, całkiem ciekawe urządzenie. BIOS Feature. Co my tutaj mamy dodatkowo? No, szczerze Wam powiem, że z tych wszystkich laptopów ten może się finalnie okazać najciekawszym z nich. Czy tak będzie? Na pewno sprawdzimy w dedykowanym jemu filmie. Na ten moment myślę, że to będzie tyle. Bardzo dziękuję Piotrowi za to, że przysłał mi te laptopy. Jestem naprawdę bardzo zadowolony z każdego z nich. Każdemu z nich poświęcę sporo czasu, żeby je doprowadzić do dużo ładniejszego stanu niż są w rzeczywistości w tej chwili. No i myślę, że każdy z nich sobie w osobnym filmie omówimy, zobaczymy do czego, który jest zdolny, co na którym możemy sobie porobić. Może to być całkiem ciekawe doświadczenie. Na ten moment z mojej strony to by było tyle. Jeżeli filmik się podobał, łapa w górę. Jeżeli się nie podobał, łapa w dół. I jeżeli dochodzicie do wniosku, że ten content do Was trafia i chcecie więcej oglądać tego typu filmów, myślę, że śmiało możecie rozważyć pozostanie na tym kanale, bo nigdzie się nie wybieram i mam w planach dorzucanie cały czas jakichś nowych filmów. Z mojej strony na ten moment tyle. Dzięki. Cześć.